Dzień dobry! Jak tam wasze zdrówko po weekendzie? Mój dzień? To powiem wam, dzisiaj jest ostatni dzień działalności mojej firmy. Od jutra zawieszenie, wszyscy dzisiaj zostają zwolnieni za porozumieniem stron i od jutra działa Arek. A co za tym idzie? Od jutra mam rozmowy kwalifikacyjne, ale nie moje do nowej pracy, tylko z nowymi pracownikami do nowej pracy. To jest najśmieszniejsze, po 20 latach będę pracował u siebie, można powiedzieć, bez umowy, a raczej u swojego kierownika. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. No nie będę, będę pracował, ale to będzie za darmo, tak? Wspomagał. Ale w teorii będę dla niego pracował, bo będę szukał pracownika dla niego, szkolił pracownika dla niego, żeby nie zbankrutował od razu pierwszego miesiąca. Przez naszego kochanego, już mi się nie chce gadać w ogóle. Więc uznałem, że może lepiej wziąć starszego pracownika z mniejszymi wymaganiami niż młodego, pełnego chęci do pracy. Żeby nie odpierdolił tego samego, czyli umówił się z pracodawcą, że będzie pracował, że ma chęci, że mu się praca podoba i tak dalej, że to jest to. Ale to był mój błąd, tak teraz se patrzę, bo patrzyłem w jego CV i zastanawiało mnie, dlaczego nie pracował w żadnej pracy dłużej niż miesiąc czy dwa. No właśnie dlatego, że uznał, że jest młody i mu się jednak ta praca nie podoba. Tylko dlaczego powiedział to 2 dni przed zrezygnowaniem? Można by tak gadać długo, ale tankuję samochód, jadę do roboty 2 godziny wcześniej, bo mamy dzisiaj dużo wysyłek. Dzisiaj go ostatni dzień. Musi klucze oddać od sklepu. No i posprzątać po sobie, czyli odkurzyć, polatać na miotle i tak dalej. No wiecie, obowiązki pracownika. Dzień dobry na kanale, ja się nazywam Michał Dudkowski, a to jest nasz blog rodzinny z moją żoną z Filipin. Słuchajcie, wczoraj był smutny dzień, 30 czerwca, ostatni dzień mojej pracy i wyobraźcie sobie, że zrobiłem rekord. Rekord od 3 lat obrotu dniowego, ilości wysyłek w ciągu jednego dnia i tak naprawdę rekord miesięczny też od 3 lat obrotu miesięcznego. Wyszedłem z roboty o 11 wieczorem. Tak to w skrócie mniej więcej. I to też był dzień, w którym wszyscy moi pracownicy podpisali wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. No, poza jednym, którym kończyła się umowa. Ale to już słyszeliście o tym pewnie wcześniej. Smutno, smutno. A dzisiaj jest mój pierwszy dzień, kiedy pracuję na czarno. Bez umowy. Czy kiedyś pracowałem na czarno? Pewnie każdy z was pracował na czarno. No, ja pracowałem trochę na czarno. Nawet bym powiedział, że parę lat. Bez żadnej umowy i ubezpieczenia. Ale wtedy się jeszcze uczyłem. Kto mnie zatrudniał, to ten wie. I było fajnie. A teraz powiem wam, że bardzo ciężko znaleźć pracowników w wakacje. Myślałem, że będzie ich więcej, bo studenci, powiedzmy, będą chcieli dorobić sobie, ale chyba nie w mojej branży. Chyba raczej wolą popracować za granicą. No ale nic, jutro mam pierwsze rozmowy, zobaczymy jak pójdzie. Wybór jest bardzo malutki. Chyba naprawdę nie ma bezrobocia w Polsce. Więc wracam do żony, dzieci. Jutro znowu trzeba tutaj przyjechać i popracować te 10 godzin co najmniej. Dzisiaj popracowałem tylko 1,5 godziny dłużej, ale to było spowodowane tym, że jest koniec miesiąca, muszę jeszcze zrobić bilans. Troszeczkę czuję się, taka lekka ulga jest, wiecie, jak zamknąłem firmę. Co prawda ulga dopiero będzie gdzieś za jakiś miesiąc albo 2, jak skończą się wszystkie opłaty i będę wiedział, czy w ogóle jakieś pieniądze mi zostały z tej firmy. Ale to już wtedy będę pewnie na Filipinach. No bo teraz dla nas najważniejsze jest tak naprawdę
Budowa. Ale muszę najpierw znaleźć pracownika, go przeszkolić i wtedy będę mógł pojechać na Filipiny. No nic, koniec tego narzekania, kurde, już mam dosyć. Z roboty do roboty. Wow. O, dotarłem do domu. Jak myślicie? Jest godzina 8. Jasno na zewnątrz. A tutaj pustki. Nikogo nie ma. Idziemy zobaczyć, czy śpią jeszcze. Już śpią w sypialni, czy nie śpią. O, słyszę dźwięki. Chyba jeszcze czekają na mnie. Uff, w ostatnie parę dni to widziałem tylko jak spały. Yeah. O. Oh, wow. Ej, a Lili jest, daj Lili tutaj się przytulić. Ja też. Ojejku. Ojejku. Podnieś mnie na górę. A ciebie. You too? Yeah. How your forehead? It's red. It's red. Red. It's red. Tata, patrz. Tata, patrz. Tata, patrz. Be careful, okay? Ah, how are you? I have a doggy. Very long time we don't see. Lily Oh. going to give food. No, now you can go sleep. When Tata arrive. Możecie teraz już iść spać, jak You tata smell przyjechał. like food. What's what? Come on. What food? Bo zjadłem 2 kebaby. Coś musiałem... Now I'm hungry. Coś mogę ci dać. Ja can give you sausage. Nice. I'm hungry. Słuchajcie, no jakby nie patrzeć, byłem dzisiaj cały dzień w pracy, jak ostatnie kilka miesięcy. I dalej się nie zapowiada, że było inaczej. How are you? I'm tired. And I need go work. Wróciłem do domu, muszę iść I do will make pracy. your drink. O, to się nazywa idealna żona. Przyjeżdża mąż z pracy, od razu dostaje drinka. Oh. Are you hungry, baby? No, I'm not hungry. I eat 2 kebab today. Why do you should have Because I don't can order one. A co to dzieciaki robią? What you doing here? Mi tutaj damy pozjadać pieska z jedzeniem. A, pieska zje. Tak, Lili? O kurczę. Czemu Lego jest znowu na podłodze? Słuchajcie. Tata, To jest- ja to zbudowałem. No ja wiem. Inni też wiedzą, bo było to na filmie. Widzę, garaż tutaj jest. Ho, ho, ho. No prawie wszystko dobrze, tylko Lego jest na podłodze. A to jest Super, Lili. i na dywan dla Lego. Tak? No dobra, to bawcie się. A, ja muszę odpocząć chwilę, zrelaksować. Słuchajcie, jadę do domu zjeść śniadanie na kolację. I powiem Ci szczerze, powiem Wam szczerze, że się z tego cieszę. Jest już 20 godzin od ostatniego mojego posiłku, więc dobry timing. Z takich kolejnych nowości, wiem, że to widzicie dzień po dniu, jak wracam z samochodem do domu, ale po prostu to jest tylko moment wtedy, kiedy mogę coś nagrać, mam chwilę czasu, bo pracuję ciężko, pracownik jeden mi odszedł. Od dzisiaj mam nowego pracownika. Pana Sebastiana pozdrawiam. Pan Sebastian no, będzie musiał się troszeczkę dużo nauczyć. Najważniejsze, żeby lubić tą pracę i chcieć pracować, tak? 2 rzeczy. Wszystko jest do nauki moim zdaniem i to pewnie też dla każdego. Po pierwszym dniu stwierdzam, że może dać radę. Mam nadzieję, że da radę. No i jest na okresie próbnym, więc zobaczymy, jak mu pójdzie ten okres próbny. Dzisiaj akurat było mało pracy, ale zaczęliśmy szkolenie.
Wiem, pisaliście mi w komentarzach, żebym jakąś lojalkę robił i tak dalej, że mi płacili potem za to szkolenie i tak dalej, jeśli zrezygnują z pracy. A ja powiem wam tak, nie. Wyobraźcie sobie, jest firma, pracownik jest w firmie tylko i wyłącznie dlatego, że ma lojalkę, żeby nie zapłacić kary, czy zapłacić za szkolenie i specjalnie się opieprza. Okej, powiecie, że można go zwolnić dyscyplinarnie, wtedy też będzie mógł zapłacić. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, tego mnie zawsze rodzice nauczyli, żeby lubić swoją pracę. Praca wtedy szybko trwa. Słuchajcie, przed chwilą przyszedłem do pracy, minęło 9 godzin. I tak minęło. Wstałem kilka razy do łazienki i to tyle. I cały czas praca. Zero odpoczynku, zero czegokolwiek. Ale jak się lubi swoją pracę i się robi to, co się chce, to nie trzeba, bo to jest przyjemność. Tak samo jak dzieciaki, czy nawet wy, gracie cały dzień na komputerze, tak? No wychodzicie do łazienki, albo coś zjeść i z powrotem. I znowu gra, i znowu gra. No i tak ja mam, prawda? Tak ma dużo osób i właśnie takich ludzi szukam, którym sprawia ta praca przyjemność, że codziennie mają nowy sprzęt do wyceny, nowy sprzęt do przetestowania, nowe wyzwania, bo codziennie coś nowego się uczymy w tej pracy, jak pewnie w większości, ale nie wiem, ale tak to jest. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, dlatego żadne lojalki, tylko nie nadaje się, dobra, won, lepiej szybciej zdecyduj się, nie trać życia, niż psuj mi czas i energię. Więc moje pierwsze pytanie, prawda, po pierwszym dniu, czy ci się praca podoba i czy się widzisz w tej roli, tak? Problem w tym, że ludzie prawdy nie mówią i zawsze mówią tak. Już nieraz tak miałem. Jeden dzień popracował, wychodząc mówi, że super, fajnie, do zobaczenia jutro, no i tyle go widziałem. A jakbym wam historię poopowiadał z roboty z moimi pracownikami, to byście się za głowę złapali. Najlepszy był pracownik z Katowic. Potrafił zamknąć lokal i to na kamerach. Położyć się pod biurkiem i pójść spać. Wyobraźcie sobie. A wiecie, jak zrezygnował z roboty? Napisał kartkę. Zwalniam się, na poczet swojej pensji biorę z kasy, zamknął lokal i z kluczami od sklepu pojechał do domu. I zadzwonił tylko, że rezygnuje z pracy. Kierownik przyjeżdża, kluczy nie ma, kartka jest, kasy w kasie nie ma. No chyba głowa mała, co? Miałem jeszcze innego, który dziewczynę zapraszał na przykład, to akurat w Lublinie. Koleżanki. Bo co kilka dni miał inną koleżankę w lokalu. Potem na kamerach oglądałem. I z co drugą koleżanką potrafił iść do łazienki, zamknąć lokal, iść do łazienki na godzinę na przykład. Albo pół godziny. Nie wiem, co tam robili. Ale to takie dwa. Kolejny przykład. Miałem kiedyś pracownika. Chciałem pojechać na urlop. Zatrudniłem drugiego pracownika, żeby się pilnowali nawzajem. Wracam z urlopu, sprawdzam kamery, a oni się tak popilnowali, że dzielili się kradzieżą po połowie. Dobre, co? Jeszcze inny przykład. Zajmujemy się skupem, prawda? Zwolniłem pracownika, bo na przykład policzyłem mu godziny, ile w trakcie miesiąca spędził na paleniu papierosów przed lokalem. Wyszło, że około 11 godzin. No dobra, chuj, jeszcze te 11 godzin w ciągu miesiąca luz. Tak na oko liczyłem, prawda? Zaokrąglając w dół. Ale jak moi klienci dzwonią do mnie, że pracownik ze szlugiem w gębie obsługuje ich jeszcze przed lokalem, no to powiedziałem, koniec, basta. Tak nie może być. Kolejna sytuacja. Miałem pracownika, który
dojeżdżał do pracy i na weekendy tylko wracał, znaczy miał dojeżdżać do pracy, prawda? A na weekendy jeździć do domu. Okazało się, że on nie dojeżdżał do tej pracy, tylko w niej mieszkał, spał. I się przez 2 lata nie kapnąłem o tym. Pozdrawiam, Robercie. Kolejna sytuacja. Kurde. Dużo tego. Naprawdę. Przez 20 lat troszeczkę historii się nazbierało. Na przykład inny pracownik. Zwolniłem go, już nie pamiętam za co. Ale pamiętam kolejną rzecz, że następnego dnia poszedł do jakiegoś sklepu Euro AGD czy coś, wziął na raty laptopa i przyszedł do nas go sprzedać. Zamiast samemu nawet go sprzedać. Tych historii było co niemiara. Nawet jednego miałem takiego, co mnie na wykopie napisał. Opisał, że szef przyjeżdża, jeździ X5, coś tam, coś tam, coś tam. To nawet jest, jakbyście gdzieś pogrzebali jeszcze na wykopie. Ale ja nigdy X5 nie miałem, to jest problem. O! Takich historii z kradzieżami, bo miałem taką sytuację, że w ciągu roku przerobiłem 20-15 pracowników, już nie pamiętam. I wszyscy polecieli za kradzieżem. Wiecie, nie to, że kradnie, bierze z kasy, nie to, że kradł na przykład, nie wiem, coś ukradł, bo tego pewnie było dużo, dużo więcej. Tylko na przykład nie miałem policzonych rzeczy i oni o tym wiedzieli. Bo nie da się wszystkiego policzyć po prostu. Niektóre są rzeczy za darmo, a potem są tak naprawdę warte 100 czy 200 zł, tak? A oni potrafili sprzedać laptopa, dołożyć klientowi na przykład pamięć, RAM za 100 czy 200 zł i klient za to płacił, ale już nie wpisywali tego do kasy. Więc w każdej branży są plusy i minusy. A znaleźć zaufaną osobę graniczy z cudem. Mimo że płacisz naprawdę dobrze w stosunku do twoich zarobków. To nie jest kurwa jak firmy, że zarabia 1 000 000, a wydaje, nie wiem, na pracowników 10%. Nie, u nas było tak naprawdę bardzo dużo i to często było poniżej 50%, a w ostatnich miesiącach tak naprawdę to było tak, że ja musiałem dopłacać do biznesu, a moi pracownicy, kierownicy zarabiali bardzo dobre pieniądze. A teraz przychodzi, kurde, na przykład magazynier i on chce 5,5 tysiąca, a ja pytam się, to miałem rozmowę 2 dni temu, czy ma pan jakieś doświadczenie w branży? Zna się pan na komputerach? No nie, ale szybko się uczę. Ile pan by chciał zarabiać? No 5,5 tysiąca na rękę. Bez studiów. To z krzesła spadam po prostu. Wiecie, u mnie nie ma w takich dużych marż w tej chwili, bo żeby cokolwiek sprzedać teraz, przy tej ilości firm i tego wszystkiego, trzeba mieć naprawdę bardzo dobre ceny i niskie marże. Ale to taka historyjka. Piszcie w komentarzach, widzimy się później. Ja wracam, bo już dojeżdżam do domu, do dzieciaków. Jeszcze mam nadzieję, że nie śpią, jest 8:08. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym vlogu. Zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny i tam oczywiście dzwoneczek, żebyście nie pomylili. Oczywiście łapkę w górę, jak wam się podobało. Jak nie, to łapkę w dół. No oczywiście, no to wiecie, to zależy od was. Wczoraj dopiero co wam mówiłem, że znalazłem pracownika, był pierwszy dzień i był zadowolony, chciał pracować i w ogóle pięknie, super, wszystko, cacy. A dzisiaj do mnie rano zadzwonił, że miał wypadek. Obciął sobie palucha. Ja tu mam pecha do ludzi. Mówi, że to nic poważnego, ale pojechał na ostry dyżur i 5 do 7 godzin trzeba będzie czekać, więc dzisiaj do pracy już nie przyjdzie. Ja mam pecha. Właśnie kupiliśmy tutaj zestawik obiektywów do Canona. Zobaczcie sobie, gdybyście chcieli. Chociaż pewnie jak to będziecie oglądać, to już się wszystkie sprzedadzą, bo mamy dobre ceny. 10-18, mamy dwie 10-18, mamy tutaj takiego Tamrona do Canona i to jest 18-400, duży zoom.
15,85 i standardowo 18,55. Więc dzisiaj oczywiście znowu jestem sam. Czasami mi się wydaje, że ktoś chyba rzucił na mnie jakąś klątwę, powiem wam. Życie. Więc zabieramy się do roboty. Trzeba to teraz wyczyścić i wystawić. Witajcie, ale kolejny dzień po pracy. Dzisiaj spokojnie, bardzo dobrze, bo pamiętacie, pracownik obciął se palca, ale dzisiaj przyszedł do pracy, jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiamy Sebastiana. I powiem szczerze, że nawet jestem zszokowany, ma wystarczające umiejętności. Teraz tylko przeszkolić go i wyjechać na urlop. To jest mój plan. Dzisiaj był, można powiedzieć, już drugi dzień szkolenia. Przez kolejne 5-6 dni, 6 dni dokładnie, będę go szkolił i potem go zostawię. Zobaczymy, co wyjdzie. Jestem dobrej myśli. Ograniczyłem szkolenie do minimum, tak żeby firma nie zbankrutowała, a żeby coś tam z tego było. Mam nadzieję, że podoła. Wszystko się okaże przez kolejne 5 dni, 6. Jeśli podoła, to będą live'y z zagranicy. Jedziemy na urlop. Nie zdradzę jeszcze gdzie, ale samochodem i w takie miejsce, gdzie a nuż za parę lat nie będzie można pojechać. Tak? Nie chcę mówić jeszcze. Ale zobaczycie na pewno. I też powrócą live'y normalne, jak już będę miał głowę pustą z tego wszystkiego. Bo jest ciężko, naprawdę. Przyłożyłem się ostatnie 1,5 miesiąca prawie do roboty, tak na maksa. Więc live'ów ogólnie z pracy już nie będzie. Ze względu na to, że mówię, problem jest z danymi osobowymi chronionymi. Nie może być danych, bym musiał wyłączać co chwilę kamerę, co chwilę mikrofon, żebyście nie słyszeli czy nie widzieli tego, co robię. Tam parę osób pytało w komentarzach. A co do rekrutacji, no to jest ten nowy. I ogólnie CV dostałem trochę więcej. Dostałem około 15 CV w ciągu tygodnia. I nawet parę osób było takich, które by się nadawało. No ale już wybrałem tego, więc zobaczymy, jak będzie. Mówię, to praca ogólnie nie jest trudna, tylko trzeba chcieć. Tam, no wiadomo, ma do nauki trochę. Nie zna się na iOSie, na Macach. Nie zna się na kamerach, obiektywach. To wszystko jest do nauki. No ale jak ktoś, wiecie, lubi elektronikę, no to łatwo się uczy, łatwo się czyta i łatwo się też douczyć. Więc to, wydaje mi się, nie będzie jakimś większym problemem. A ja sobie wracam do domu. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo chcę wyjechać z Aleksem. Oczywiście Jerlin, Lily i Matym też, tak żeby troszeczkę mieli wakacji. Odwiedzimy 2 nowe kraje, taki jest plan. Łącznie 3 kraje za granicą. Taki mam cichutki plan. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Muszę wszystko teraz zaprojektować, zaplanować. Więc zobaczmy, co tam się dzieje w domu.